Dzień dobry, ja nazywam się Kamila Wagner, witam w drugim sezonie podcastu Między Wogiem a Prawdą, a ze mną w studio są Karolina Sulej, dziennikarka, pisarka, aktywistka, wystarczy. I Marcin Różyc, dziennikarz, kurator, przede wszystkim chyba głównie dzisiaj w takiej roli, bo będziemy rozmawiać o Arkadiusie przy okazji zbliżającej się wystawy. Arkadius, wielkie namiętności, konfrontacje, która rusza 9 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, której Marcin jest kuratorem. Tak, dzień dobry. Tak. Duży temat. No może zacznijmy od samej wystawy, bo myślę, że takim głównym celem jest to, żeby jak najwięcej naszych słuchaczy na nią zaprosić. No i zastanawiam się, dlaczego to jest dobry moment na pokazanie tej wystawy, a wierzę, że lepszego nie było. Tak, lepszego nie było, to jest idealny moment, a właściwie nie wiem dlaczego, ale jest to dobry moment, żeby otworzyć tą wystawę. Po latach gdzieś tam tułaczki tego całego dziedzictwa, tych wszystkich kolekcji, które od kilkunastu lat, czy może nawet więcej, od 20 lat leżały i w różnych warunkach i niszczały tych kolekcji, które wpisały się w historię mody europejskiej. Zostały one dzięki Muzeum Włókiennictwa ochronione, no i jakby będą pokazane na tej wystawie. Także... Ochronione, ale też zresuscytowane w zasadzie. Tak. Tak. Jesteś bardzo tajemniczy, Marcinie. No bo... Niektóre były strasznie, że tak powiem, zawilgocone. Przebywały w nie takich warunkach, co trzeba. Nikt o nie nie dbał po prostu. Czy mam o tym opowiedzieć, tak? Pewnie. Wydaje mi się, że historia założyciela tej marki, autora tych projektów jest... równie turbulentna, co losy tych projektów, które w jakichś takich przedziwnych, gangstersko-tajemniczych okolicznościach też wylądowały gdzieś w jakimś tajemniczym miejscu i w zasadzie wszyscy trochę o nich zapomnieli na długo. No, jak się zakończyła kariera Arka w modzie i jak zmienił jakby swoje życie na to życie w Brazylii, no to gdzieś musiał zostawić te rzeczy, które zostały i one po prostu zostały u jego znajomego w Szkocji i tam też nastąpiło zalanie w pewnym momencie tych rzeczy, a dlatego one jakby ulegały jakby podwójnemu zniszczeniu, no bo też musimy sobie zdać sprawę, dlatego w ogóle dobrze, że te rzeczy są w Muzeum Włókiennictwa, bo wszystko, co jest jakby z włókna, z materiału, jest szalenie uwielbiane przez upływ czasu, przez robaki, przez gnicie. Jest to coś, co jakby wiele istot uwielbia jeść, pochłaniać. Także jak na przykład tą kolekcję, te kolekcje dostaliśmy w muzeum, to jeszcze były takie na szczęście już martwe, bo tam one zostały już wcześniej troszkę przygotowane, takie jakieś kokony, w których żyły różne tajemnicze owady. Także w ogóle tkanina, ubiór jest czymś takim, co bardzo szybko niszczeje, bardzo szybko się rozchodzi, pod wpływem ciężaru niszczy i tak dalej. Także... Ja uważam, że praca Centralnego Muzeum Włókiennictwa jest nieoceniona, bo my w Polsce bardzo długo w ogóle nie potrafiliśmy konserwować tkanin i to zarówno w muzeach historycznych, jak i w muzeach sztuki. Jakby ta praca z tkaniną łatwa nie była, szczególnie z taką tkaniną, której nie chcemy przewracać do takiego, powiedziałabym, stanu sztucznej nowości, ale zatrzymać ją w jakimś czasie. Ja miałam taką przyjemność, żeby obejrzeć te ubrania Arkadiusa, kiedy nagrywaliśmy serial Supernowa z moimi współreporterami i to, co mnie zaszokowało, to po pierwsze to, jak te ubrania rzeczywiście udało się doprowadzić do takiego stanu, że mogłabym uwierzyć, że były na wybiegu. To znaczy po prostu rzeczywiście te wszystkie stworzonka i te ślady czasu zostały upłynnione, ale jednocześnie były one dla mnie wyjątkowo z tego,
czasu, o którym chcemy opowiadać, czyli z początku lat 2000, ponieważ nawet ich rozmiary świadczyły o tym, jak bardzo zmieniła się moda. Już dzisiaj nie ma takich size zero, jak te stroje, które mnie się wydają takie mikroskopijne, jak salineczki po prostu. I tylko bym dopowiedziała jeszcze do tego, co Marcin powiedział. Oczywiście to jest bardzo dobry czas dla tej wystawy, dlatego też, że ten czas początku lat 2000, zanim weszliśmy jeszcze do Unii Europejskiej, ale mieliśmy już wystarczająco dużo kasy, żeby się bawić i myśleć o tym, czy jesteśmy ładni, czy nie i co chcemy kupić. To był taki czas dla wielu dzieciaków dzisiaj z generacji Z na przykład, historyczny już. I mamy trend na początek lat 2000, to, co się tam wtedy działo, te magazyny, które wtedy powstawały, jak Activist, Exclusive, w których my z Marcinem uczestniczyliśmy, czy A4, no to już jest historia. I możemy się przyjrzeć Arkadiusowi, który jeszcze jest aktualny, wciąż jest alive and well, ale jednocześnie jest kawałkiem historii Polski, kawałkiem historii mody i są po tym materialne ślady, które również w tym, jak wyglądają, niosą kawałek tej historii. To chciałam tylko dopowiedzieć, Marcin, już cię zostawiam. Super, pole. No i zdaje się, że faktycznie, no pewnie to w związku z tym, że upłynęło te dokładnie 20 lat, więc powiedzmy taki jakiś klasyk w tym trendowym obiegu czasu, no ale moda odzyskuje te narracje sprzed 2 dekad. No i też poświęca im jakąś refleksję, taką właśnie nie tylko, nie wiem, pod kątem twórczości tych projektantów, ale też tego, jak zmieniała się wtedy branża, jakie losy spotykały tych ludzi, no często trudne. Ja, ty, nie wiadomo kto. Dobrze, ty powiedz. A jakie jest pytanie? Nie wiem, czy jest pytanie. No właśnie. Były trudne, bo to był, i to zaraz Marcin przejmiesz, mam nadzieję, pałeczkę, to był taki czas, kiedy myśmy nie mieli jeszcze żadnego stabilnego systemu mody tutaj w Polsce. Projektanci to były takie komety, które wyrastały, jakby przylatywały i dostawały taki drive od reklamodawców albo od jakichś mecenasów. I pokazy mody robiło się od jednego sponsora do drugiego. W większości nie były to autorskie rzeczy, tylko raczej jakaś wariacja na temat tego, co się działo na zachodzie. I było zaledwie kilku twórców, w tym Arkadius, którzy mieli do powiedzenia coś szalenie autorskiego. I ze wszelkimi tego konsekwencjami, ponieważ w Polsce takie autorskie wypowiedzi nie były rozumiane, bo nawet nie było mediów, które mogłyby pisać o modzie. Więc dlatego chociażby te relacje projektantów z publicznością i w ogóle z tym, czym jest moda, przynajmniej dla tych, którzy jakoś tam o tę Polskę się zaczepili, były trudne. To może teraz Marcin. Coś tu powiesz. Na pewno to były trudne czasy w takim sensie, że rzeczywiście nie było tego. Nie wiem, czy nie było mediów, bo media dużo pisały o modzie, tylko w taki sposób dość specyficzny, kolorowy, wesoły. I bardziej były media, niż była rzeczywiście ta moda, którą można było kupić. To jest jeszcze czas, w którym w tym kraju ludzi nie stać na tego typu modę, czy też niewiele osób stać na tego typu modę. No i ten system, tak jak powiedziałaś, nie istnieje, bo on upadł, bo ten system wytwarzania i projektowania mody był cudowny w czasach PRL-u. System dystrybucji był zły, ale system tworzenia i projektowania mody był właściwie wymarzony dla projektanta. Jak się dzisiaj analizuje pracę tych głównych projektantów w czasach PRL-u, to jest niesamowite. Nie wiem, czy ktokolwiek na Zachodzie ma dziś taki luksus, jak, nie wiem, projektanci mody polskiej czy Pruchnika. No i potem rzeczywiście to wszystko upada i do Polski przyjeżdża człowiek, który rzeczywiście, ja sobie tak mówię, że było kilka postaci w historii Europy, które urodziły się w Polsce i zmieniły historię europejskiej mody. I to na pewno była Lola Prusak, to na pewno była Sara Lipska, to na pewno był Arkadius, może Biba, ale jej związki z Polską nie były tak silne jak Loli Prusak czy Sary Lipskiej. No i wtedy chyba...
Znaczy, rzeczywiście jest taka histeria na tego, jak się Arkadiusz pojawił w mediach, że to jest wielka, niesamowita gwiazda, co potem jak tylko mu się powinie noga, to wszyscy jakby zaprzeczają temu. Cała ta prasa tworzy taką jakby odwrotną nagonkę, ale rzeczywiście to było coś niezwykłego. Natomiast jego losy nie byłyby też łatwe, gdyby był w Londynie, gdyby nie wrócił do Polski i nie zaczął robić tutaj biznesu. Bo taka moda, bardzo twórcza, bardzo artystyczna, w pewnym momencie musi się przerodzić w nudny biznes. I pytanie, czy Arkadiusz w ogóle jest tego typu człowiekiem, bo myślę, że dla takiego człowieka jak on, czasy w modzie zawsze były trudne, bo nie wiem, czy chciałby sobie dać radę z takim rzeczywiście ciężkim, trudnym biznesem, który jest zarówno tutaj, ale też w Londynie, prawda? To był też taki czas, kiedy Arek zresztą często się do tego odwołuje, więc ja też o tym powiem, kiedy właśnie ta twórcza energia projektantów się mierzyła z tym bardzo gęstniejącym kapitalizmem i tymi oczekiwaniami, jakie na projektantów nakładano. I Arek powtarza, że on cieszy się, że wymknął się przeznaczeniu, bo mówi bardzo często o Aleksandrze McQueenie i o Galliano, że to są osoby, Aleksander McQueen skończył najbardziej tragicznie, ale Galliano też został rozjechany przez media i nawet ostatnio jak Arek oglądał jego pokaz, który z kolei się spotkał z wielkim uznaniem Dramardzieli, to powiedział, że on się bardzo z jego losem jakoś tak empatycznie łączy, ponieważ on też jakby widzi, w jaki sposób to, jaka moda jest, ta branża, jak ona niszczy talenty, jak ona niszczy twórców, jak wtedy niszczyła, jak niszczy do dziś i on, przynajmniej deklaratywnie, nie chce mieć z nią nic wspólnego. Myślę, że wtedy było trochę inaczej, ponieważ wtedy to, w jaki sposób on żył i to, dlaczego ten upadek z wysoka był tak straszliwie bolesny, też fakt, że on żył właściwie w takiej sztucznym raju, w takiej bańce. On był wożony samolotami, limuzynami, nie wiedział często, gdzie się znajduje, bo tyle odbywał podróży, więc był trochę takim, nie wiem, dzieckiem po prostu szczęścia, co się okazało, nie wyszło mu na dobre, ponieważ jego zerowe know-how biznesowe przełożyło się na to, że został po prostu przez osoby cwańsze jakby wmanewrowany w to, posiadanie całkowitej odpowiedzialności za klęskę firmy, także biznesową. Więc potem się już nie mógł otrząsnąć za bardzo i doszedł do wniosku, że on po prostu nie umie tego systemu obsługiwać, mody i zarządzać tymi potrzebami, tym luksusem i tym networkingiem. Nagle to wszystko przestało być dla niego ważne. On pojechał w długą podróż dookoła świata, gdzie, jak on sam mówi, obejrzał, jak ludzie żyją naprawdę i już jakby w pewnym sensie i mentalnie, i geograficznie z tej podróży nie wrócił. Chociaż moda była dla niego tak ważna. Myślę, że Marcin zaraz powie, jak ta wystawa jest wymyślona. Dla mnie Arek nie jest przede wszystkim projektantem, ale przede wszystkim jest artystą. Nie wiem, Marek, jak ty, Marcin, uważasz o nim? Ja nie do końca rozumiem czasami te rozróżnienia, bo jakby artystą jest się, wiesz, jakby ubranie może być środkiem wyrazu artystycznego, prawda? Więc można być jednocześnie. Myślę, że na pewno on jest artystą, ale też i właśnie to, co mówiliśmy o tym wyjątkowym momencie. Tak. Nigdy wcześniej moda nie osiągnęła takiego poziomu artystyczności jak w tamtych czasach, właśnie w czasach Arkadiusza i McQueena. Wcześniej jednak każdy z tych wielkich, znanych projektantów miał bardzo silne poczucie formy, tego, że musi tworzyć dla elit, tego, że ważny jest jakby tkanina, rodzaj, jakby długość, więc pierwszy raz w historii moda osiągnęła tak wysoki poziom jakby zaangażowania artystycznego. I to była też taka próba właśnie dla tych osób takich jak McQueen, takich jak Galliano, takich jak Arkadiusz, czy świat jest na to gotowy. Dzisiaj myślę, że w takiej Wielkiej Brytanii osoby pracujące w takich publicznych instytucjach typu British Council starają się szukać takich osób i je chronić i dawać im jak najdłużej te środki, żeby oni mogli tacy być. Wtedy jeszcze nie wiadomo, chociaż też jakby Arkadiusz dostawał duże wsparcie od tych instytucji brytyjskich, ale nigdy to była nowość. To była nie wiem, czy po znajomości. Natomiast
Natomiast to było takie zjawisko, które było całkowicie nowe, więc jakby też ten stosunek do tego typu osób się kształtował dopiero. Ale wiesz, Arek sam o tym mówi, że gdyby nie spotkał Michaela i gdyby nie to, że... Znaczy ja nie mówię o tym, ja razem. mówię o tych konkretnym wsparciu, które dostał na przykład od British Council. To nie są rzeczy po znajomości, tylko to są instytucje, które... Okej, nie od arystokracji i mecenasów. Nie, mówię właśnie o tym, bo powiedziałem o tym, że dzisiaj instytucje brytyjskie jakby chronią, nie wiem, Charles Loverboy, prawda? Takie osoby są jakby instytucja wie, jak takie osoby chronić. Wtedy może mniej wiedział, ale też on otrzymał wsparcie i od Victoriana Albert, i od British Fashion Council, także to gdzieś tam też istniało, prawda? Teraz przecież była ta New Generation wystawa w Design Museum, czyli taki właśnie ten jeden z tych funduszy, który go wspierał. Więc mówię o tym publicznym. No tak, w Polsce A to drugi, ja bym nie powiedział, że po znajomości, tylko dlatego, że Arkadiusz po prostu był szalenie utalentowanym, dobrym projektantem, którego osoby takie jak Izabela Blow wspierały ze względu na jego talent. Jasne, ale najpierw musiał je poznać i musiał też mieć możliwość zapłacenia za St. Martins, a to wszystko by się nie zdarzyło, gdyby nie zlecenia od bogatych pań, które to bogate panie poznały go ze względu na to, że Michael w ogóle wspierał osoby, które miały talent i był takim, można powiedzieć, mecenasem dobrego serca, który tym takim... Po prostu dla mnie to trochę tak korupcyjnie brzmi po znajomości. To prawda, zgadzam się. Ale wydaje się... Czuję się z tym komfortowo. Wydaje mi się, że to jednak był świetny projektant, Ale to się nie wyklucza, po prostu zostałby niezobaczony. Mógłby przejść niezauważony. Mogłoby się nie udać, gdyby nie ten uśmiech losu. Bo nie było też na niego gotowego systemu. Arek sam mówi, że był trochę traktowany na samym początku, dopóki się nie wykazał i dopóki się tam nie zakorzenił, trochę jak taki biały miś ze wschodu. My byliśmy egzotyczni. Szalenie. Znaczy wiadomo, że jakby talent wymaga też jakby podatnego gruntu, prawda? To pewnie każdy z nas od kogoś dostał też pomocną dłoń. Ale wydaje mi się, że to po prostu jest oczywiste, że taki talent powinien jakby zaistnieć. Nie? No tak, zdaje się, że też on miał jakąś niesamowitą, zresztą podobnie jak Galliano, taką umiejętność, jakoś manifestowania tej swojej pasji, zarażania nią i tak tworzenia... po prostu wszystkich oczarowywał. Miał i nadal ma niesamowitą osobowość i taki rodzaj magnetyzmu oraz przekonania o swojej pasji i że ten talent po prostu błyszczy na 2 kilometry. Myślę, że ciężko się oprzeć takiemu szarmowi. Duża kompetencja. Już nawet w takim niewinnym wątku się nam wkradły kontrowersje do tej rozmowy. Bo nie ma co udawać, że postać Arkadiusza jest kontrowersyjna i też wzbudza nawet tutaj na naszym polskim poletku wciąż 20 lat później sprzeczne opinie też wśród osób, które go znały i które pamiętają wybuch tej supernowej. Wspomniałeś, Marcin, przed nagraniem, nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale że zdarzało ci się słyszeć już od czasów, kiedy ogłosiliście, że taka wystawa w Muzeum Włókiennictwa będzie realizowana od czy projektantów, czy być może osób jakoś inaczej związanych ze światem mody, komentarze, że on na tą wystawę nie zasługuje. Tak mówił? Najpierw tak. Znaczy przede wszystkim największym dla mnie ogromnym, bo jakby dla mnie, jako dla kuratora, dla reprezentanta muzeum, to nie jest tak, że ja robię wystawę człowieka, który mi się podoba. Tylko wystawę człowieka, którego wartość i znaczenie jest udokumentowana. W zasadzie nie lubię takich jedyny w Polsce, najlepszy w Polsce. Niemniej jednak, patrząc na prestiż i znaczenie artykułów, dziennikarzy, którzy o nim pisali, a także bibliografię
w której znajdują się książki, w których pisze się o modzie, to są takie rzeczy nie do podważenia, że ten człowiek jakby jest istotną częścią kolekcji Victoria & Albert, istotną częścią tego momentu, tej przemiany w modzie, która się wtedy działa. Więc dla mnie przede wszystkim największym szokiem było przeczytanie tych artykułów, które się pojawiły, kiedy mu się biznesowo powinęła noga. No i takie różne opinie właśnie, które najczęściej wygłaszają projektanci, inni, którzy tak czekają tylko tego momentu, żeby powiedzieć jakieś takie... Także tak, no widzę tutaj, że jakieś takie polskie piekiełko istnieje, no ale jako kurator, wiesz, no muszę się jakby trzymać, jako reprezentant muzeum muszę się jakoś trzymać tych, powiedzmy, faktów muzealnych, prawda? No ja tylko powiem, że Tomasz Armada i Maldoror na przykład bardzo chętnie mówią o tym, jak Arkadiusz jest dla nich inspiracją, żeby tak nie było, że tylko... Tak, znaczy ja w ogóle, to było, ja złe rzeczy zobaczyłem w gazetach, potem w twoim serialu nie zdawałem sobie sprawy, że takie są opinie, jak usłyszałem, negatywne, bo one zupełnie są sprzeczne z tym, co myślą ludzie, którzy dzisiaj Arkadiusa noszą. Jest też jakiś taki rodzaj powrotu, szału na niego, jakiegoś takiego polowania na te rzeczy, więc... No, kontrowersje, znaczy, bo to, o czym mówimy, to są takie ploteczki i takie warszawskie brudziki, które są pewnie zawsze. Ale rzeczywiście szokujące jest to, że po 20 latach on ma Arkadiusz ma łatkę skandalisty, co widzieliśmy na przykład szukając sponsorów, że na przykład usłyszeliśmy, że super świetnie, ale my jednak jesteśmy rodzinną firmą. I wiesz, i nagle ja i Aneta Dalbiak, dyrektor muzeum, musieliśmy w ogóle sobie nie zdawaliśmy sprawy, że ten content, który mówi o religii, o polityce, o ciele, wciąż może być jakby dla kogoś skandaliczny, więc jakby musieliśmy trochę zmienić swój sposób myślenia, że rzeczy, które były kontrowersyjne 20 lat temu, jakieś wypowiedzi na temat właśnie może religii, może ciała, pracy seksualnej, cały czas dzisiaj budzą emocje. No i to jest ciekawe. Dobrze może, bo to może znaczy, że ten zadzior nadal działa, bo ja bardzo lubię myśleć o Arkadiuszu jako o takim artyście sztuki krytycznej, obok, nie wiem, Kozyry czy Żmijewskiego, tylko właśnie posługującego się ubraniem. I te zmiany społeczne w Polsce nie zaszły. Jeśli chodzi o rozdział Kościoła od państwa, jeśli chodzi o prawo do decydowania o własnym ciele, więc to wciąż jest polityczne. No właśnie, i to jest może właśnie smutne. Próbuję właśnie zmienić trochę, jakby przedstawić, bo moja narracja na przykład o sprawach religijnych jest taka, że dla mnie poniekąd Arkadiusz jest teologiem, jest człowiekiem, który broni chrześcijaństwa, judaizmu, czy religii muzułmańskiej, dlatego że zwraca uwagę na to, na co zwraca uwagę każdy człowiek, który się religią zajmuje, że istotą jest miłość, a wszystko inne jest jakby manipulacją, prawda? Czyli jakby dla mnie jego kolekcje i jego mówienie o religii jest takie super właśnie chrześcijańskie. No bo czego ja się dowiaduję z tej kolekcji? Że istotą chrześcijaństwa na przykład jest miłość, prawda? No to co w tym kontrowersyjnego? A nie bezczeszczenie wizerunku świętej Maryi Panny. No i właśnie on tego nigdy nie zrobił, bo właśnie w odróżnieniu od chyba, wydaje mi się, sztuki krytycznej, to jest tak, że ja tam nie widzę tego właśnie jakiegoś elementu krytycznego, ja tylko nie obraża, tylko poddaje refleksji. Tylko jakby widzę taki afirmacyjny stosunek, ale to, o czym mówię, to nie jest coś, co ja mówię, że tak jest, tylko to są jakby moje oceny, że ja mam bardzo, mimo ogromnego krytycyzmu w stosunku do jakby instytucji Kościoła, mam jakby bardzo afirmacyjnie podchodzę do kultury religijnej i to widzę jakby w nim, tą jakąś taką taką miłość do tej religijności, której źródeł szukam w czasach baroku i w kulturze takiej chłopsko-szlacheckiej, nie? Że to jest jednak
takie interpretowanie na jakby zawłaszczanie Marii, ale nie po to, by ją właśnie zbezcześcić, tylko po to, żeby ją po swojemu ukochać, żeby nadać jej swoje własne, jakieś takie, wiecie, to jest ta charakterystyczna cecha polskiego baroku i pewnie też baroku, nie wiem, hiszpańskiego, portugalskiego, że każda mała miejscowość ma swoją Marię, prawda? Nie jest jedna Maria, Matka Chrystusa, tylko inna Maria jest w tej wsi, a inna w tej. Każda ma inne jakby zadanie. Jest trochę inną postacią. I to było bardzo charakterystyczne po kontrreformacji w Polsce, że tak się bardzo zindywidualizowała ta religia. Ja to bardzo, jakby, to mnie bardzo fascynuje i fascynuje mnie to w nim, bo on też to robi. On bierze jakby Matkę Boską, ubiera ją w spodnie i jakby opowiada o kobiecości i właściwie jest jakimś takim ciekawym jakimś takim, właściwie fajnie by było stworzyć jakąś dyskusję między teolożkami feministycznymi, z którymi można by porozmawiać o tej kolekcji. Może to jest pomysł na dyskusję w trakcie trwania panel wystawy. dyskusyjny, no. Tak. Zapraszamy. Które tak walczą o tą Marię, które tak jakby szukają w tej Marii wielu. I tutaj No i myślę, że też jest też podlaski sztafarz, wiesz, to jest jego dzieciństwo, to jest jakby cała ta wieś malowana, którą on tak przywołuje z tęsknoty i sentymentalnie. Gdzie są tego źródła? Właśnie w kontrreformacji, nie? W polskim baroku. Na pewno każda jego kolekcja jest zdecydowanie tematem do społecznej dyskusji i myślę, że już samo to jest szalenie wartościowe w tym, co Arkadiusz tworzył. No właśnie, jakie tematy do dyskusji podsunie nam wystawa? Bo ten katolicyzm to nie jest jedyny temat, jaki eksploatujesz. Tematów jest bardzo dużo. Kolejnym tematem, takim jeszcze jeden taki, powiem, może historyczny, to co mnie też fascynuje, to jest to, co się narodziło w młodej Polsce, poszukiwanie takiej typowej polskości w zakopiańszczyźnie. I to marzenie, które między innymi o którym pisał Witkiewicz, który zrealizował Dom Mody Hersy, to było stworzenie sukienek w stylu zachodnim z elementami jakby polskiej ludowości. To było to marzenie zrodzone właśnie w młodej Polsce na początku XX wieku i jemu się to poniekąd udało zrealizować, bo przez bardzo krótki moment brytyjskie elity noszą super modne ubrania z polskimi motywami. Więc jakby na przykład to jest wątek, który podejmuje. Natomiast wiele wątków podejmuje wspólnie z artystkami i artystami, którzy biorą udział w tej wystawie. Na przykład wspólnie z Cebulcem skupiamy się na kolekcji dyplomowej, dla której inspiracją jest ta historia narodzin Afrodyty, kiedy Kronos ucina członka swojemu ojcu i jego nasienie na morskich falach upada na morskie fale i rodzi się z tego Afrodyta. I na tej historii oparta jest kolekcja dyplomowa. I zaczęliśmy rozmawiać z Cebulcem właśnie o jego idealnej, wymarzonej takiej mitologii w takim świecie, w którym nie ma już dyskryminacji, nie ma queerfobii, nie ma transfobii, więc będzie taka na przykład rzeźba Afrodytyks, osoby niebinarnej Afrodyty, która będzie właśnie takim wyrazem pragnienia posiadania takiej nowej mitologii właśnie z tego świata, w którym już bogowie i boginie nie rzucają gromów i seksualność czy tożsamość płciowa nie jest poddana opresji. Więc na przykład I nie są z Marsa albo z Wenus. Tak, dokładnie. Albo są właśnie skąd chcą i wiecie, i to jest jakby, i te wątki jakby, jest taki artysta Radek Anaislaro, z którym z kolei poruszamy wątek gnicia, śmierci, bo zawsze jakby każda kolekcja właściwie, o czym by nie była, zawiera w sobie dwa elementy. Zawsze gdzieś pojawia się w niej śmierć i zawsze gdzieś pojawia się w niej narodziny albo erotyzm, czyli prawda, takie jakby dwie skrajności, które się ze sobą łączą. I na przykład kolekcja Orchidea jest jakby takim przyczynkiem do rozmawiania o jakby wartości rozkładającego się ciała. Więc tych wątków będzie bardzo dużo, różnych, dziwnych. Bardzo barokowo. Bardzo barokowo to brzmi.
No tak, że i tak mógłbym mnożyć i mnożyć i mnożyć. No i wszystkiego nam nie zdradza. Każda właściwie kolekcja będzie jakąś taką próbą wyciągnięcia takiej opowieści, prawda? I tego takiego fajnego, tych właśnie dwóch wątków, tej witalności i śmierci, prawda? I tego zniesienia może opozycji między tymi dwoma elementami życia. Bardzo intrygująco to wszystko brzmi. Jakoś ja też nie nabrałam apetytu na tą wystawę podczas twojej opowieści. A tak bardziej technicznie, gdybyś miał opowiedzieć, czy ona jest podzielona na jakieś sekwencje? Jestem też ciekawa, kto zaprojektował architekturę tej wystawy, bo wiem, że to duże przedsięwzięcie. No i może też powiesz coś, na jakim jesteście etapie teraz tworzenia tej wystawy, no bo ona już chyba musi zacząć rosnąć. Tak, ona już rośnie. Natomiast tak, architektką wystawy jest Zuza Golińska, z którą stawiamy coś w rodzaju, ponieważ ta przestrzeń, w której będzie wystawa, jest dość specyficzna, jakby dwupiętrowa. Ta przestrzeń wystawy jest specyficzna, dwupiętrowa i stawiamy tam coś w rodzaju świątyni, bo też jakby chciałem sobie rozłożyć, jakby ja też przeanalizowałem kolekcję Arkadiusa pod kątem planów architektonicznych. Nałożyłem sobie różne plany architektoniczne budynków, które pojawiają się w kolekcjach albo mogłyby się pojawiać w jego życiu. I nałożyłem sobie na przykład plan renesansowej i barokowej świątyni z terenu Polski na plan i estetykę świątyni Afrodyty w Koryncie, która się przypuszcza też, że mogła być miejscem pracy seksualnej. Więc jakby łączymy te różne takie, bo jakby potem się nagle okazuje, że jakby świątynie z bardzo różnych części świata i z bardzo różnych jakby okresów czy religii wyglądają dość podobnie. Więc próbowaliśmy sobie stworzyć jakiś taki układ trochę taki celebrujący i w tym układzie będzie pokazany konkret. Teraz, przepraszam, już konkret. W tej spektakularnej instalacji Zuzy Golińskiej będzie konkret, czyli 13 kolekcji Arkadiusa, 13 zachowanych kolekcji, można powiedzieć, że też 14 niewidoczna. Temu towarzyszyć będą dokumentacje zdjęciowe, które jakby z tych czasów dopowiadające te historie. Czyli będzie też konkret, każda kolekcja z opisem kiedy, gdzie, jak, dlaczego, no i zdjęcia z epoki. Tych obiektów odzieżowych, że tak powiem, ile udało się wam zgromadzić w ekspozycji? Och, kurczę, nie wiem. Wiesz co, w sumie to jest pewnie prawie 1000 w muzeum. Mamy 1/3 tego, kilkaset, 200, coś takiego. Brzmi to spektakularnie. Tylko wiesz, to jest każdy but, jakby każdy pasek, tego będzie dużo. Świetnie, o rany. No, także będzie można też zobaczyć taki, ja wiem, że tutaj gadam, rozgaduję się, barok, ble, ale też będzie konkret, jakby będzie konkretna moda, nie? Więc będzie można sobie tą modę, to co się zachowało, zobaczyć. No a co w tych, bo ty Karolina też widziałaś to, co się udało zgromadzić w Muzeum Włókiennictwa. Jakąś część, bo było to wtedy bardzo na początku drogi, ta wystawa Marcina. Czy któreś z tych kolekcji, czy jakichś poszczególnych obiektów wy uznajecie za jakieś takie szczególnie znaczące, czy ciekawe, że faktycznie szkoda by było je ominąć? To może Marcin zacznie, bo... No ja teraz może tak? Dobrze, ja widziałam na pewno 2 dosyć znaczące takie, powiedziałabym, centralne projekty. Te, o których już Marcin wspomniał, czyli z kolekcji Virgin Mary Wears the Trousers, czyli te chodzące obrazy, które się inspirują paradami, może nie paradami, albo pochodami z Sewilli, czyli jakby taką specyficzną religijnością. A drugi projekt, który wydaje mi się dosyć mocno zapada w pamięć, to jest tak zwana skrwawiona gołębica, albo też skrwawione husarskie skrzydła. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to taki gorset, taka suknia z przyczepionymi takimi skrzydłami, które są pochlapane czerwoną farbą, dobrze pamiętam? Mhm. I one się często pojawiały w sesjach. Sam Arkadiusz zresztą pozował chyba do magazynu Viva w tym modelu. Natomiast ja pamiętam, jak zobaczyłam to na żywo, to właśnie to, co mnie poruszyło, to że to jest tak jakby niewielkich rozmiarów. Jak
jak bardzo to jest właśnie rzeźbiarskie, jak bardzo to się dla mnie odwołuje w ogóle do właśnie dziedziny sztuki, do galeryjności, bo ubrania, które widziałam, zanim dotknęłam dosłownie też tego, co Marcin już zaczął gromadzić muzeum, to widziałam ubrania Arka z takiej jego kolekcji casualowej, która się pojawiła na chwilę, kiedy zamachał do nas z Brazylii, że jednak żyje i kiedy ja wydałam swoją książkę debiutancką, w której on się pojawił, modnych, i wtedy były takie kolekcje, które się składały z nekrologów naszywanych na różne... Czy materiał to był wzór z nekrologu, że Arkadiusz umarł, ale jakby żyje jednocześnie, więc to były takie rzeczy bardzo proste i takie bardziej konceptualne, gdzie nie miało znaczenia wykonanie w pewnym sensie, tylko jakiś rodzaj żartu. A tutaj były takie naprawdę od couture, które, no nie wiem, strach dotknąć w ogóle, żeby się nie rozpadły. Widać było, że to było bardzo przemyślane, wręcz teatralne, kostiumowe, więc to dla mnie zrobiło ogromne wrażenie i chyba nadal będzie robić, tak myślę. No myślę, że Karolina uderzyła w sedno, bo to będą te takie, przede wszystkim ta kolekcja z tym gołębiem, bo to była kolekcja, która się... United States of Mind. United States of Mind to była kolekcja, która się wypowiadała krytycznie konkretnie wobec interwencji George'a Busha, ale też wojsk amerykańskich, ale także między innymi polskich czy brytyjskich w Iraku, co było jakby, nie miało podłoża, ponieważ oskarżono Saddama Husajna o to, że ma broń biologiczną, o to, że ma jakieś konszachty z Al-Kaidą, co okazało się nieprawdą. I jakby ta kolekcja jest trochę takim krzykiem bezsilności wobec tych działań polityków, które się wtedy odbyły. No, oczywiście ona zawiera różne elementy, właśnie symbole religijne i pokazuje, że ta cała nadbudowa, ta cała wojna w imieniu spraw religijnych właśnie jest manipulacją, bo w religii najważniejsza jest miłość i jakaś taka bezbronność, więc ta kolekcja i ten gołąbek pokoju niestety cały czas jest aktualny. Bardzo. No bo oczywiście ta kolekcja nie tylko do tego nawiązywała wydarzenia, tylko do też wydarzeń konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wtedy też był zamach terrorystyczny w Rosji, na szkołę. Dużo było takich wydarzeń, które w zasadzie tylko się ich nazwa zmieniła nieco, a geografia w zasadzie i przyczyny są bardzo podobne. Także to przesłanie pokojowe będzie znowu najważniejsze i niestety znowu będzie jakimś wyrazem bezsilności, że jakby cały czas bezsilności, takiego wołania o pokój, które jest bezsilne, no ale jakby ta suknia gołąb dzięki staraniom naszych wspaniałych konserwatorek, najwspanialszych na świecie, będzie jednak takim dumnym gołębiem, który będzie udawał, że nie jest bezsilny i on będzie w centrum wystawy Super. I będzie wołał o ten pokój, ciągle myśląc naiwnie, że uda się zawołać. Kukurukuku. Może potrzebujemy trochę naiwności. Ale Arek bardzo, nawet to nie jest naiwny, tylko jest idealistą i do dziś. I wydaje mi się, że takiego głosu bardzo potrzebujemy. A jakie są jego emocje w stosunku do tej powstającej wystawy? No, jestem ciekawa. Cieszy się bardzo. Dużo razy rozmawiamy, ale on nic nie chce. Nie pozwala mi nic mówić. Nie pozwala mi wysyłać zdjęć. Jak mu wyślę, to krzyczy na mnie. Znaczy, nie krzyczy, ale mówi mi, żebym mu nie wysyłał, bo chce mieć niespodziankę. Ale to jest ciekawe, bo nie chciał też w ogóle naszego serialu słuchać kompletnie wcześniej, nic. Ale też chciał mieć niespodziankę. Tak. Jestem w ogromnej takiej, jakby w ogromnie luksusowej sytuacji, dużego zaufania. Wcześniej się jakby poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy i jakby to ogromne zaufanie, którym on mnie darzy, jest dla mnie tutaj dużym luksusem i taką możliwością rzeczywiście takiego twórczego kuratorstwa, który wchodzi bardzo mocno w sprawy artystyczne. I także tak, ale on na pewno się cieszy. Czyli przyjedzie na wystawę? Tak, będzie. Także i ma być niespodzianka i będzie niespodzianka.
No myślę, że ciekawie będzie to Mam nadzieję, że nie obserwować ucieknie. tym, którym będzie przestań. to dane. Ja jestem bardzo ciekawa, ile Marcina Różyca jeszcze będzie właśnie, zobaczę w tej kolekcji poza Arkadiusem. W tej wystawie. No to w tej wystawie, bardzo tak. dużo. No właśnie, no skoro Cały jesteś ten taka barok autorska. i młoda No właśnie, Polska no tak i to słyszę. wszystko. No dobrze, cieszy mnie to. No też napisałeś 8 esejów towarzyszących tej wystawie? Napisałem 13 13, i w zasadzie miały być eseje, a powiedzmy, że są teksty. Bo jakby eseistyczną porzuciłem trochę formę na rzecz rzeczywiście jakiejś takiej analizy ikonograficznej. 13 tekstów, które będą pod QR-kodami, no bo nie chcemy po prostu zamazać całych tych skróty będą w przestrzeni. A pod QR-kodami będą te moje właśnie, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, te wszystkie... A czy planujecie jakąś publikację towarzyszącą tej wystawie? Jakiś katalog? Wydamy publikację, ale dopiero w 2026 roku, ponieważ Arkadius jest jakby pierwszym krokiem w naszym projekcie muzealnym stworzenia kolekcji mody współczesnej. I gromadzimy tę kolekcję już właściwie od 5 lat. Mamy tam bardzo wielu różnych projektantów i w 2026 roku będziemy chcieli się pochwalić tym, co nazbieraliśmy i wydamy też książkę, ponieważ tego Arkadiusa jest najwięcej, więc tam będzie jakby dużo tych tekstów o Arkadiusie, plus te inne postaci, inne wątki, które zbieramy i gromadzimy. Także będzie, ale jeszcze trzeba chwilkę poczekać. No dobrze, no ale jest na co. To dobra wiadomość. Zastanawiam się, czy macie jakieś porady dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby się wybrać na tą wystawę, jak się do niej przygotować. Ja mam jeden pomysł, odesłałabym do audioserialu Supernowa, którego Karolina jest współautorką. Którego słucha się z wypiekami na twarzy. Sama sobie z przyjemnością go odświeżyłam niedawno. No a co jeszcze? Do czego jeszcze sięgnąć? Co zobaczyć? Co może jakoś wzbogacić wizytę na tej wystawie? No dać nam takie po prostu tło, takie przygotowanie. Ja nie będę polecać znowu własnej książki, bo to już wstyd, naprawdę. No to może polećmy, myślę, że... Bardzo chętnie. Myślę, że ten podcast jest świetny i Karolina wydaje mi się, że że faktycznie jest dużo osób, szczególnie młodych, które przeżywają jakąś fascynację tym okresem w modzie i próbują się w niej jakoś odnaleźć. No i jest trochę teraz dobrze, taki... No to niech przeczytają ten mój debiut. Ja się trochę wstydzę, uważam, że mogłabym napisać 100 razy lepiej tę książkę, ale niech będzie. Jest to książka modni i zawiera ona poza Arkadiusem rzeczywiście taki przekrój przez polską historię opowiadaną biografiami i kolekcjami projektantów. Też nie dlatego, że któryś mi się podoba, a któryś nie, tylko starałam się wybrać takie charakterystyczne osoby i historie, które mówią coś o tym, jak ta nasza dziwna branża się w ogóle tworzyła albo próbowała zaistnieć i jak cały czas czegoś brakowało, albo odbiorców, albo pieniędzy, albo zmysłu artystycznego, ale w międzyczasie się pojawiło kilka ciekawych, charakterystycznych dla naszego regionu zjawisk i Arek jest jedną z nich i myślę, że jak się zobaczy ten krajobraz i Arka w środku, to też będzie to bardziej wymowne, jak niesamowitą karierę on zrobił i jak wyjątkowe było to, co się wydarzyło na wielu poziomach, i artystycznym, i historycznym, i na poziomie queer story, o której też Marcin powiedział, bo mam nadzieję, że Arek stanie się takim queerowym bohaterem też dla nowego pokolenia, że będzie takim człowiekiem, o którym się będzie mówiło i chwaliło się nim, także dlatego, że był w tak piękny i wyrazisty sposób queerowy i wykorzystywał tę wrażliwość, żeby robić sztukę. No w tym kontekście może właśnie warto zauważyć, że w tym momencie jest kolekcja House of Pleasure, pierwsze lata XXI wieku, kiedy mówi się o tym, że jakby ta świat mody staje się ekstremalnie rasistowski, taki ekstremalnie antykobiecy i antyróżnorodnościowy, co dzisiaj jakby odzyskujemy, a w tym samym czasie Arkadius właśnie pokazuje show House of Pleasure, w którym biorą udział osoby transpłciowe, osoby uprawiające voguing, osoby o różnych kolorach skóry, czyli jakby coś, co się zwija w wielkich domach mody, jakby osiąga ten niedobry wygląd, niedobry stan u niego właśnie, także dobrze, że wspomniałaś właśnie o tym queerowym wątku,
No tak, no on to wtedy robił, wtedy kiedy jakby rezygnowano gdzieś tam z tego świata queerowo-voguingowego, transpłciowego, różnorodnego. Jest to kawał historii polskiej, kawał historii mody europejskiej, tak jak Marcin stwierdził. I chyba nawet po tym, co robimy, co Marcin od lat robi wokół Arkadiusa i co ja robię, my każdy ze swojej strony i wciąż znajdujemy nowe tematy i nowe znaki zapytania, właśnie nawet nie kontrowersje, zupełnie nie. Wydaje mi się, że te kontrowersje to było takie słowo wytrych, które wokół Arka do niego się przylepiało, ponieważ właśnie nie było tych słów i nie było osób, które umiałyby korzystać z tych słów, żeby opisywać na bieżąco to, co się działo i to, co Arek robił. I dopiero teraz w pewnym sensie właśnie możemy mu oddać sprawiedliwość i jeśli chcemy się nawet o niego pokłócić, powiedzmy, czemuś podyskutować, no to już będziemy to robić na poziomie, na który zasługuje, a nie na poziomie tabloidów, na którym był umieszczany. Znaczy, bo to można powiedzieć, to podoba mi się albo nie podoba, to można powiedzieć, ale to, czy on miał znaczenie dla europejskiego rozwoju mody, to nie ulega wątpliwości, bo nawet na wystawie pokażemy wiele dokumentów, które o tym świadczą, więc oczywiście ktoś może uważać brzydkie, ładne, trala. No ale to o modzie niestety nadal tak to jest ludzie też uważają. Moda. Natomiast my Karolina jako badaczka, ja jako badacz też jesteśmy jakby winni to, żeby udowodnić to i pokazać. Tak jest. I potrafimy robimy. przytoczyć fakty i różne historyczne też świadectwa i na tym poziomie chcemy dyskutować, jeśli ktoś chce dyskutować, a jeśli nie chce dyskutować w ten sposób, no to cóż, to nie ma chyba miejsca na takiego typu rozmowy już dzisiaj. Tabloidy na szczęście chyba tego tematu znowu nie chapną w taki sposób jak kiedyś. Zdziwiłabym się. To jest ciekawe. No zobaczymy, Gdyby nie chapnęły. No bo wtedy to było taka histeria, Ja się nie mogę doczekać, żebyś przyszedł, nie wiem, do TVN24, do jakiegoś programu publicystycznego, żeby moda właśnie stała się elementem zastanawiania się nad tym, jak my w Polsce widzimy polityczność, sztukę, ale też zmiany społeczne. Mam nadzieję, że ta wystawa jest do tego pretekstem. Bardzo na nią czekam, także dlatego. Dla Arka, ale też po to, żeby moda w Polsce była coraz bardziej przesuwana powoli syzyfowym wysiłkiem w stronę takiego miejsca bardziej znaczącego, a nie czegoś, co jest frywolne i nieistotne. No bo to jest właśnie ten dobry moment, to zadałaś pytanie, czy to jest artysta, czy projektant. Właśnie w tym momencie to się rozmywa, prawda? Że to się że to jest twórca, który ma różne środki wyrazu. Tak. I tutaj artystyczności się nie da zaprzeczyć pewnie. Chociaż to też oczywiście może być dyskutowane, ale... No jest to bardzo ciekawe i mam nadzieję, jak widzę, że możemy o tym dyskutować między sobą nawet jeszcze jako perpetuum mobile po prostu. No cóż, no jeśli ktoś ma wątpliwości, to może dobrze, bo zapraszamy do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi od 9 czerwca, do żeby lipca sprawdzić. Roku. Ponad rok. No, ponad rok. Nie ma wymówek, że się nie zdążyło. No im szybciej chyba tym lepiej, też nie ma co czekać. Dziękuję wam bardzo za tą ciekawą opowieść, no i czekam na wystawę. Do zobaczenia. Dziękujemy, Marcin.